Witam wszystkich. W tym filmie szczegółowo wyjaśnimy, co wydarzyło się w ostatnim odcinku i co wydarzy się w kolejnych odcinkach. Zanim obejrzysz film, nie zapomnij go polubić. Kamienne ściany rezydencji niosą ciepłe powietrze miłości, lecz cień zdrajcy zatruwa ten spokój. Nocą, w opuszczonym magazynie w Polonezkoi, Orchun patrzy na broń Yuxela i krzyczy: odwróć się i odejdź, póki jeszcze masz szansę. Co się stanie, jeśli nie pójdę? Jeśli cię zastrzelę, nikt nie usłyszy twojej duszy, kpi Yuxel. Eylul staje przed Orchunem i mówi: nie możesz mu nic zrobić. Yuxel, czy stałeś się bohaterem? Kiedy ten z niego szydził, Orchun wyciągnął pistolet i strzelił Yuxelowi w ramię. Yuxel chowa się i otwiera ogień. Rozpoczyna się konflikt. Eylul udaje omdlenie i pomaga Yuxelowi uciec. Orchun zabiera Eylul do szpitala, a kiedy Hire dzwoni, mówi: porozmawiamy, jak wrócimy do domu. W szpitalu Eylul udaje, że się budzi i mówi: panie Orchun, proszę uważać. Orchun mówi: wszystko w porządku, policja ściga Yuxela. Eylul chwyta Orchuna za ramię i mówi: myślałam, że coś ci się stanie. Ufam tylko tobie. Hire przychodzi do szpitala i mówi: mówiłam jej, żeby nie przychodziła, ale nie mogłam się powstrzymać, chciałam to zobaczyć na własne oczy. Chociaż Orchun mówi: nic mi nie jest, nie zrobił krzywdy Eylul. Hire wyrzuca mu: nie rozmawiam z tobą, zajęłoby ci to 23 sekundy, żeby wezwać policję, nie pomyślałeś o nas. Sahra i ja, co byśmy zrobili, mówi i wychodzi z pokoju. Kiedy wrócili do rezydencji, Afife zapytał Eylul: czy wszystko w porządku? Pyta: szedłem do domu mojego przyjaciela, Yuxel wciągnął mnie do swojego samochodu, wskoczyłem do niego, pobiegłem do lasu i schroniłem się w magazynie, opowiada Eylul. Afife powiedział: jaka odwaga, szczycie góry. Zastanawia się. Orchun mówi: dałem zdjęcia Yuxela ochronie, uważajcie, i odchodzi. W ogrodzie Eylul jest zła i mówi: Yuxel zrujnował mój plan. Behie mówi: ładunek dotarł, i wręcza mu paczkę. Eylul mówi: odpocznę. Gdy otwiera paczkę, widzi telefon, który wysłał mu Yuxel. Wścieka się i mówi: boży idioto, gdyby ktoś to zobaczył, wszystko by zrozumiał. Yuxel dzwoni, ale Eylul nie odbiera. Człowiek Yuxela mówi: ludzie Orchuna i policja cię szukają, jeśli wyjdziesz, będziesz paczką. Zostałam z niczym przez wrzesień, wścieka się Yuxel. Hire myśli o tym, co by zrobiła, gdyby Orchunowi przy oknie coś się stało. Kiedy się poznaliśmy, Yuxel również mi się nie podobał, mówi: Orchun, czy wszystko w porządku? Gdy zapytałam, Hire odpowiedziała: robię co mogę, biorę witaminy, ale dziś zdałam sobie sprawę, że jestem samotna, a pokazywanie wartości nie może odbywać się wyłącznie za pomocą słów, i opuściła pokój. W nocy Orchun mówi do Haeri w kuchni: to nie powinno tak wyglądać. Hire mówi: wiem, że nie krzywdzisz ludzi celowo, ale czasami ludzie ranią osoby, na których im zależy, nie zdając sobie z tego sprawy. Orchun: pójdziemy na lody. Pyta. Hire mówi: nie chcę tego. Orchun całuje Hire, mówiąc: lody są zdrowe, pełne witamin, twój wygląd mówi mi, że bardzo cię kocham i że boję się cię stracić. Hire mówi: masz rację, nie rób tego więcej. Bałam się, że coś ci się stanie. Orchun pociesza Hire, mówiąc: chodź, zjemy organiczne lody. Wracając do rezydencji, Afife widzi Yuxel i Eylul przytulających się na ulicy. Jak to się mogło stać? Zastanawia się. Yuxel mówi: jeśli twoje myśli powędrują ku Orchunowi, zabiorę i twój umysł, i twoje serce. Chociaż Eylul mówi: czy jesteś zazdrosny? Moje serce i umysł są z tobą, w głębi duszy zastanawia się: czy jestem zakochana w Orchunie? Mówi:
W domu miejskim gniew Ezizę wstrząsa Gurbuzem. Pewnej nocy w pokoju Gurbuza Aziz zapytał: dlaczego nie umarłeś? Uderza Gurbuza, który krzyczy. Gurbuz wyciąga nóż, ale Aziz go nokautuje i odkopuje nóż. Kiedy Gurbuz ucieka, zostaje potrącony przez samochód. Aziz obejmuje go i zabiera do sekretnego domu. Zapytał swojego przełożonego, czy dobrze zrobiliśmy, sprowadzając Gurbuza? Pyta. Amir mówi, nie ma innego wyboru, jeśli umrze, nie będziemy w stanie złapać wielkiego bossa, strzały będą skierowane w twoją stronę. Kiedy doktor Omer mówi, istnieje możliwość, że Gurbuz się nie obudzi, Aziz odpowiada, nawet gdyby żył, nie zaufałby nam. Rano w domu, kiedy Elif zobaczyła krew na Azizie, zapytała, co się stało? Pyta. Aziz mówi, nic mi nie jest, jestem zmęczony i idzie do łazienki. Czy wszystko w porządku? Zapytała Elif. Kiedy Aziz pyta, przepraszam, odpowiada i zamyka się w swoim pokoju. Ekif mówi do Elif, bycie policjantem jest trudne, musisz stać u jej boku, i wywołuje uśmiech na jej twarzy, mówiąc, no, zrób herbatę z króliczej krwi. Elif przynosi Azizowi tosty i mówi, zjedz je, zanim wystygną, ale Aziz zbywa to stwierdzeniem, nie jestem głodny. Około południa Aziz zadzwonił do swojego przełożonego i zapytał, czy w stanie zdrowia Gurbuza nastąpiła jakaś zmiana. Pyta. Dam ci znać, jeśli nastąpią jakieś zmiany, mówi Amir. Zadzwonił człowiek szefa i zapytał, gdzie jest Gurbuz? Pyta. Aziz mówi, odszedł w odosobnienie, znajdę go. W ogrodzie, gdy Elif widzi, że Aziz jest smutny, siada obok niego i mówi, twoje dobre samopoczucie jest dla mnie ważne, nie jesteś sam. Aziz się uśmiecha, wiem, że twoje wysiłki nie pójdą na marne. Wieczorem, gdy wódz oznajmia, że Gurbuz wraca do zdrowia, Aziz udaje się do tajnego domu. Kiedy Gurbuz widzi Ezizę, atakuje, ale Aziz mówi, jestem policjantem, masz dwa wyjścia, możesz kazać nam złapać szefa, będziesz wolny, albo możesz powiedzieć, że szef cię zabije. W ogrodzie dworu miłość Orhuna i Hayeri rozkwita na nowo, lecz zdrada Eylul zbliża się niczym burza. W nocy Orhun mówi do Hayeri, złościłaś się na mnie i odsunęłaś się ode mnie, byłaś ze mną, ale daleko, to nie jest dla mnie dobre. Hire mówi, bałam się, że coś ci się stanie, ale masz rację, pogodźmy się i go przytula. Afife mówi do Eylul, dowiedziałem się, jakie masz zamiary, znam mężczyznę, z którym rozmawiałaś na ulicy, spójrz na zdjęcia w swoim telefonie, jesteś oszustką. Eylul wpada w panikę, co ty mówisz? Afife mówi, robiłam jej zdjęcia, jak przytula Yüksela. Eylul spycha Afife'a ze schodów. Afife trafia do szpitala. Eylul usuwa zdjęcia z telefonu Afife'a i próbuje uciec ze szpitala, mówiąc, to koniec, jestem uratowana. Orhun złapał Eylul w windzie i zapytał, dokąd? Pyta. Afife budzi się w szpitalu i mówi Orhunowi, Eylul była z Yüksel, przytulały się na ulicy, ale nikt jej nie wierzy, ponieważ zdjęcia zostały usunięte. Hire, mamo, jesteś pewna? Pyta. Afife mówi, widziałem to, przysięgam. Behie, czy Afife Han miał sen? Mówi naiwnie zaskoczony. Sahra, co się stało z moją babcią? Jeśli zapyta, Hire odpowie, będzie lepiej, ale jest zmartwiona. Yüksel w swojej kryjówce układa plan mówiąc, za Eylul. Uciszyłam Afife'a, ale Orhun jest podejrzliwy, myśli Eylul. W domu w mieście Aziz zapytał Gurbuza, czy będziesz współpracować? Pyta. Gurbuz mówi, mamy umowę i zgadza się złapać szefa. Elif, złapałeś Gurbuza? Jeśli zapyta, wszystko będzie dobrze, Aziz odpowie.
Jeśli Kunit powie Elif, masz kłopoty z Azizem, Elif odpowie, kocham go. Susan zapytała, gdzie są moje bransoletki? Gdy pyta Akifa, ten odpowiada, co się dzieje z twoim ojcem? Odrzuci to słowami. Kiedy operacja? Jeśli zapyta wkrótce, Aziz odpowie. Jeśli Aziz dowie się o spotkaniu w magazynie gangu, zastawi pułapkę na Gurbuza. Drzwi rezydencji otwierają się, kryjąc w sobie tajemnice i zmagania. Czy Eylul będzie w stanie pozbyć się podejrzeń Orhuna? Czy prawda Afifea zostanie udowodniona? Czy Azizowi uda się złapać wielkiego szefa? Kiedy miłość i zdrada wstrząsają rezydencją i domem, widzów czeka burza emocji.